Dolecieliśmy z Da Nang do Hoi An, ledwo zdążyliśmy się zameldować w hotelu. Wzięliśmy rowery i pojechaliśmy sobie na plażę, a po drodze zobaczcie, jakie są kosmiczne widoki. Tutaj są pola ryżowe, w ogóle ta okolica słynie z najlepszych warzyw w całym Wietnamie i właściwie okolice Hoi An zaopatrują w warzywa cały Wietnam. Rozległe pola ryżowe i uprawne, które można znaleźć nawet w samym mieście, dają bogactwo świeżych warzyw i owoców oraz najlepszego ryżu, który jest bazą również do deserów. Pola ryżowe stanowią też nie lada atrakcję w drodze na plażę. Miasto do czasów kolonialnych i powstania pobliskiego Da Nang było jednym z najważniejszych portów na Morzu Południowochińskim. Należało wówczas do Portugalczyków, a osiedlali się tu kupcy chińscy, japońscy oraz europejscy. Dodatkową atrakcją Hoi An są też plaże, może niezbyt szerokie, ale na wypoczynek nadają się idealnie. Można na nich spotkać łodzie rybackie w kształcie przypominającym łupinę orzecha włoskiego, które są wykorzystywane do połowów na przybrzeżnych wodach Morza Południowochińskiego. Zobaczcie, jaka piękna galeria znajduje się w Hoi An. Mnie te foty po prostu rozwalają. Szczególnie ta. Dzięki pewnemu Polakowi i jego zasługom dla ochrony lokalnych zabytków, Hoi An jest dziś jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Indochinach. Opowiemy Ci o nim w dalszej części filmu. Takie jeszcze spostrzeżenie. Tak jak w Hanoi byliśmy zaskoczeni tym, że nikt nas nie targa za rękach, nikt nie próbuje nam niczego wcisnąć, nie próbuje wciągać do sklepu czy do knajpek, prawie nie próbuje. Tak w Hoi An jest zwrot o 180 stopni, tu nie da się przejść po ulicy bez próby sprzedaży czegokolwiek, nie da się spokojnie wypić kawy. I oni nie są jacyś niegrzeczni, oni są bardzo mili, uśmiechnięci, próbują nawiązać relacje. Ale jak to już jest 50. czy 100. raz, to trochę zaczyna wkurzać. Polecamy Wam pochodzić po uliczkach Starego Miasta w Hoi An w ciągu dnia, dlatego że wówczas jest po prostu mniej turystów, nie ma takiego tłumu. Można zatrzymać się w uroczych knajpkach, można pooglądać te piękne stare domy, a wieczorem wszyscy cisną na pokazy lampionów nad rzekę, na pływanie łódkami i tam wtedy są naprawdę potworne tłumy. W Wietnamie jest pewien dobry zwyczaj, który warto by było przenieść do Polski, łatwiej by się nam z nim żyło. Mianowicie Wietnamczycy jeden drugiemu nie życzą porażki, tylko sukcesu. Jeżeli na przykład obok siebie są dwie restauracje, w jednej nagle się zrobi bardzo dużo gości, zabraknie stołów, krzeseł, to sąsiad
pomoże przynieść się krzesła i stół, może nawet pomóc w obsłudze gości, a jeżeli i tego zabraknie, to nawet potrafią przynieść krzesła z domu, a wszystko wynika z tego, że Wietnamczycy głęboko wierzą w to, że dobro wraca. Jedną z atrakcji Starego Miasta jest jedyny na świecie japoński most kryty, na którym znajduje się buddyjska świątynia. Wybudowany przez wspólnotę japońskich kupców, symbolicznie łączył ich część miasta z chińską. Most można też zobaczyć na banknocie o nominale 20 000 dongów. Mamy też w Hoi An polski akcent, to pomnik Kazimierza Kwiatkowskiego, polskiego architekta, który powiedzmy sobie uratował Stare Miasto w Hoi An. Kazimierz Kwiatkowski był architektem, który nadzorował prace archeologiczne w Mae San i również opiekował się Starym Miastem. W latach 90. komunistyczne władze chciały zrównać Stare Miasto z ziemią i wybudować w tym miejscu budynki mieszkalne. On przekonał władzę, żeby tego nie robić, że dzięki Staremu Miastu będzie, krótko mówiąc, można zarobić więcej pieniędzy i jak widać miał rację. Teraz jest to jedna z największych atrakcji turystycznych, a sami widzieliście, jak to piękne miejsce. Także chwała Kazikowi. Nieprzypadkowo stanąłem przed tym domem, bo to najstarszy dom na Starym Mieście w Hoi An. Powstał w 1780 roku, czyli ma ponad... ptaszki latają, czyli ma ponad 200 lat i takich domów o podobnym stażu jest tutaj więcej i często te domy od początku są prowadzone, ich właścicielami są te same rodziny, które je budowały. Dom drewniany, pięknie zdobiony. I pomyśleć, że to wszystko mogłoby zniknąć na potrzeby jakichś tam domów mieszkalnych. Stare Miasto w Hoi An to jest istna perła i to jest jeden z najważniejszych powodów, żeby właśnie do Hoi An przyjechać i nie tylko na jeden dzień, ale na kilka dni, żeby się przespacerować i za dnia, i rano, i wieczorem, żeby pooglądać lampiony. Hello. Ciuc? Ciuc. I od razu prasowanko. A nie, to wycinanie. Winien Wam jestem pewne wyjaśnienie, bo tak jak w innych miejscach w Wietnamie jechaliśmy po to, żeby zobaczyć jakieś tam atrakcje turystyczne. Natomiast do Hoi An przyjechaliśmy oczywiście też zobaczyć kilka atrakcji w okolicy, ale jednym z takich najważniejszych powodów jest wietnamska kuchnia, bo Hoi An jest takim kluczowym miejscem, świątynią kuchni wietnamskiej. I jakby na potwierdzenie, Szliśmy już sobie do domu, ale zobaczyliśmy lokalną knajpę i na zakończenie tego pięknie rozpoczętego dnia wjechało Cao Lau i 2 piwka. Jeszcze co, jakieś krewety, tak? A, pierożki z krewetkami. To jest też taki lokalny przysmak w Hoi An. Więc tak kończymy nasz dzień. a knajpa znajduje się w jednym z zabytkowych, ocalonych przez Kazika domów. Zobaczcie tutaj, ołtarzyk i 7 pokoleń właścicieli.
Powiem wam, że mam straszny mętlik w głowie. Tyle tematów, o których chciałbym wam powiedzieć, ale po prostu ich jest tak dużo, że dzisiaj to po prostu zostawię was z kilkoma ładnymi obrazkami wieczornego Hoi An, żebyście sami pomyśleli, skąd te klimaty, skąd ten mętlik. A jutro na świeżo postaram wam się opowiedzieć więcej o tym miejscu, które już nas naprawdę chyba zwala z nóg. xỉu tự bón vô cái chuyện đó thằng Việt. Prawdziwe bogactwo smaków, rodzajów warzyw i owoców można poznać spacerując po targach zlokalizowanych chociażby na obrzeżach Starego Miasta w Hoi An. Tu można spróbować wszystkiego, jak chociażby baluta, czyli sfermentowanego kaczego jaja z zarodkiem w środku, którego konsumpcję woleliśmy jednak oglądać z boku. W Wietnamie można pysznie lokalnie zjeść. Właśnie zjedliśmy zupkę, która się nazywa Hutieu. Ja wam czytam tak, jak po polsku, wiecie, jest napisane. Ona oczywiście może brzmieć zupełnie inaczej. Zupa z wieprzowiną. Tam były kiełki soi, tak? Dorotka To jest taka mówiła. bardzo podobna do pho, ale to nie jest pho, jakiś taki inny rodzaj pho. Ale ciekawe jest to, my myśleliśmy, że to jest mięta, a to nie jest mięta, tylko liście, takie młode liście cynamonu. Pyszne. Jak się je pogryzie, dopiero czuć ten cynamon. Są rewelacyjne. Bomba. A najlepsze jest to, że takich knajpek na ulicy jest zatrzęsienie i należy się ich bać. Warto w nich próbować, bo to jest bardzo dobrej jakości jedzenie. To są prawdziwe, lokalne smaki. I dodatkowy walor w podróży. One nie są drogie, bo ta zupa kosztowała 25 000 dongów, tak? Więc 4 zł. jakieś 4 zł. No to umówmy się. Wiecie, o co chodzi. Okazało się, że w tej ulicznej knajpce byliśmy pierwszymi białymi, którzy zasiedli, by spróbować Hutieu. Nieprzypadkowo zatrzymaliśmy się koło kawiarni, dlatego że kawa jest niezwykle ważna w Wietnamie i wielu pewnie z nas wie, że Wietnam jest drugim na świecie producentem kawy, tyle że 97% tej kawy to jest robusta, która jest w Europie niezbyt ceniona i okazuje się, że to błąd, dlatego że jak podkreślają specjaliści, nieważna jest odmiana kawy, a ważna jest jakość tych ziaren i sposób palenia. My już tutaj próbowaliśmy robusty, która wcale, tak jak nam się wcześniej wydawało, nie jest kwaśna, jest naprawdę wyjątkowa dobra i z tej kawy można przygotowywać niesamowite cuda, o których nawet nie słyszeliśmy i w tej kwestii oddaję głos specjaliście. Kawa tutaj to jest styl życia. Kawę parzy się wszędzie, kawą pachnie absolutnie na każdej ulicy i kawę tutaj piją wszyscy. Nas zaskoczyły metody parzenia tej kawy i ilość sposobów, na jakie tę kawę można przygotować. Między innymi kawa z owocami, na przykład z mango i z awokado i mówi się na taką kawę power i witaminy w jednym, albo kawa z jajkiem czy kawa z jogurtem. Kawę podaje się tutaj i na zimno, i na ciepło. Jak zamówicie kawę, najprawdopodobniej podadzą Wam na zimno, więc jeżeli chcecie kawę gorącą, należy to zaznaczyć przy zamówieniu. A little bit hot water here. Hot water here. Then you're waiting. Should be like 20 to 30 seconds until you see some coffee liquid here. That means it's ready to make more. To kawa po wietnamsku ze skondensowanym mlekiem, znana jako nau. Do jej przygotowania używa się zaparzacza Fin. Jak sobie można radzić
W tym vlogu z Hoi An może tak wyglądać, że my nic nie robimy, tylko ciągle jemy, ale inaczej się w Hoi An po prostu nie da. Skoro to jest takie znane miejsce, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest tyle rzeczy do spróbowania. Weszliśmy na taki market w centrum Starego Miasta, żeby spróbować dwóch klasyków w Hoi An, czyli spring rollsy, takie świeże spring rollsy i pierożki ryżowe. Pokaż, Dorysku, jak to wygląda. Z ciasta ryżowego z krewetką w środku. Jezu, nie mogę złapać, bo mi się to wyślizguje. Pyszne to jest. Próbowałem wcześniej, jest bardzo dobre, odrobinę chili do tego, także my lecimy dalej kończyć danie. No nie będę Wam życzył smacznego, bo wy tego nie spróbujecie w tej chwili, ale polecamy tutaj przyjechać. Ten food court na Starym Mieście w Hoi An to samo dobro. Ciekawych dań jest tu cała masa, więc lepiej wpaść tutaj z dużym głodem. Jak na nas przystało, nie możemy ominąć sklepu z winami i trafiliśmy do sklepu z winami w Hoi An i są tu wina wietnamskie, więc no musimy też przetestować. Hello! Ta pani nam sprzedaje to wino i powiedziała właśnie, że to jest jakiś szczep chyba Sauvignon, ale zobaczymy, doczytamy więcej na etykiecie, bo w dużej części ta etykieta jest w języku wietnamskim i część tylko po angielsku. Pierwszego wieczoru idziemy do poleconej nam przez jedną z naszych obserwatorek, Justyna, dziękujemy bardzo, knajpki, która nazywa się Cafe 43. Pisała nam na Instagramie, że była tutaj 4 dni tutaj jadła i że było bardzo dobre jedzenie. No i zaraz to sprawdzimy, zaraz się przekonamy, ale urocza uliczka, naprawdę fajnie. Tu mogą być dobre knajpy. Dorota zaczyna sprawdzenie karty od ceny mojito, bo to jest taki dla nas wyznacznik jak metr z Sefry pod Paryżem. Ta cena na plaży to wynosi ile? 130 dongów, a tu 55. A wczoraj piliśmy w bardzo fajnym miejscu w Sapa, chyba 80 Chyba kosztowało. 100. Nie, 80 na pewno, bo 320 wybiliśmy 4, nie wiem czy mogę mówić i zapłaciłam Ale to po 320. spotkaniu z wariatem takim, A, no tak, widzieliście to pewnie musieliśmy, na tak. Instagramie, że trafił nas taki koleś, który po prostu ręce nam się trzęsły i trzeba było przysiąść po prostu. Przepraszam, mojito 45. I mojito w cenie 45 000 dongów, tak? Czyli 3 razy taniej niż na plaży w Hoi An. Zabieramy telefonik. Dziękujemy bardzo za to polecenie. Już widzimy po pierwszych 2 daniach, że po prostu to jedzenie jest przepyszne. W tej chwili próbujemy sałatki z papai, takiej jeszcze trochę niedojrzałej papai z krewetkami. I to się je na takich placuszkach ryżowych z dużą ilością mięty, marchewki. Co tutaj dużo opowiadać, jest pyszne. Jednym z pomysłów na wieczór w Hoi An jest spacerowanie sobie uliczkami po Starym Mieście i wokół Starego Miasta, właściwie chyba nawet lepiej wokół Starego Miasta, ponieważ tu jest bardzo dużo takich lokalnych, nawet nie jest knajpka, to jest klasyczny street food, ale... Kuchnia, gar kuchnia. O, dziękuję, Dorota zawsze mnie uratuje, powiem Wam, jak zabraknie słowa. I wydaje się, że ta garkuchnia to się kojarzy źle, ale tutaj kojarzy się bardzo dobrze. I przed chwilą spróbowaliśmy kolejną zupę i te zupy przygotowywane na bulionie wołowym, wołowo-wieprzowym są absolutnie niesamowite. Ta miała taki grubszy makaron ryżowy, do tego wieprzowina, jakieś chrupki, naprawdę było bardzo pyszne. Jak słusznie zauważyła Dorotka, turyści jedzą na Starym Mieście pod lampionami i to oczywiście nie jest nic złego. Tylko tam trochę nie przepłacają i zapewne nie spróbują tych wszystkich różnorodności smaków, jakie można spróbować w Hoi An. Dlatego, jeżeli będziecie się tutaj wybierali, to spróbujcie też pospacerować po takich garkuchniach, po street foodzie i popróbować poezji smaku. Najlepszy deser w Wietnamie. Grillowany sticky rice banana z mleczkiem kokosowym i kruszonymi orzechami.
Polecajka do spania to jest to miejsce, hotel Zen w Hoi An, bardzo blisko centrum, około kilometra spacerkiem, duże, piękne pokoje, wieczorem jest tutaj naprawdę cicho, rowery na stanie, jest też rower elektryczny i za pokój dwuosobowy tutaj zapłaciliśmy 125 zł ze śniadaniem, bukowaliśmy przez booking.com, także duża polecajka i nie jest to reklama ani współpraca, polecamy Wam wszystko to, co nam się podoba. Carrot Green mango and lemon. Ginger. ginger, o wow. Yes. I zaczynamy naszą najsmaczniejszą przygodę, czyli cooking class w Hoi An w Cafe 43 restaurant. Chodziliśmy tutaj codziennie na sałatkę z papai i parę innych smakołyków. Bardzo nam smakowało, dlatego postanowiliśmy właśnie cooking class zrobić w tej restauracji tej sympatycznej pani. Ja muszę tutaj dwa słowa powiedzieć, co my robiliśmy. Pierwsza była sałatka z papai, która jest tutaj naszą ulubioną sałatką. A teraz przygotowujemy, uczymy się, właściwie ja nagrywam, a Dorotka uczy się przygotowywać spring rollsy, a później będziemy razem próbowali. Na noże ostre. Bardzo ostre. Wetek, łyżeczka posiekanego czosnku, łyżeczka And posiekanej two teaspoon vegetable sauce. i 2 łyżeczki takiej soli. Cooking Class w 43 Cafe można umawiać z jednodniowym wyprzedzeniem. Potwierdza się go wpłacając zaliczkę. Każdy wybiera sam, jakie dania chce nauczyć się przygotowywać. Koszt trzydaniowego Cooking Class na osobę to równowartość 160 zł. Słuchaj, jestem tak najedzona, że nie jestem w stanie nic powiedzieć. Przepysznie, przepysznie. Słuchajcie, zakończyliśmy nasz cooking class. Wydaje nam się, że nauczyliśmy się czegoś. Na pewno zobaczycie efekty na stories, a my jesteśmy tak objedzeni. Po prostu wszystko było pyszne. Na głowie orzeszek, co oznacza, że ruszamy w trip wokół Hoi An. W planie mamy zobaczyć Mae Son i góry marmurowe. Wypożyczyliśmy sobie w naszym hotelu Zen Villas skutery i ten skuter na dzień kosztuje 180 000 dongów, a wygląda tak. Bardzo fajny. Full automatic, więc nie powinno być żadnego problemu. Tankowanko przed startem. Ok. Słuchajcie, nie wiem czy mnie słychać, jest strasznie głośno. Zatrzymaliśmy się na chwilę po drodze, nawet nie wiem dokładnie gdzie. Myśleliśmy, że to jest restauracja, a to jest prywatny dom, pan ma party i też trudno nam się dogadać, co to za party, ale pokażę wam, jak to wygląda. I zostaliśmy zaproszeni na posiłek, z którego chętnie skorzystamy. Tutaj jest jedzonko, którym zostaliśmy poczęstowani, zaraz pewnie dostaniemy pałeczki. Tu jest chyba jakieś mięso, są takie małe sajgonki, są owoce, boczek gotowany i warzywa. Szybko okazało się, że to imprezka wspominkowa z okazji rocznicy śmierci babci. Mieliśmy pojechać w planie najpierw do Mae Son, a później do Gór Marmurowych, ale coś nam się pokićkało w mapie i zmienił się plan. Jesteśmy w Górach Marmurowych, to 5 gór, które są położone 10 km od Da Nang. Łączy je bardzo skomplikowany system grot i tuneli.
których niegdyś ukrywali się wietnamscy rebelianci. Warto wejść na górę, to co my teraz robimy, ponieważ na szczytach są przepiękne świątynie, no i oczywiście przepiękny widok. Zajrzyjmy do środka tej świątyni. Góry marmurowe to tak naprawdę 5 marmurowo-wapiennych wzgórz położonych 10 km od Da Nang. Nazywane są górami 5 żywiołów. Ta, którą zwiedzamy, nazywa się Tuy Son, góra wody. Chcę wam pokazać coś ciekawego. To jest toaleta w kawiarni. Przychodzimy, a to tak naprawdę to jest mieszkanie, bo po mojej prawej ręce są kaski, jest pani, która sobie odpoczywa. Wychodzimy, jesteśmy w kawiarni. Wszystkie te biznesy, prawie wszystkie takie małe lokalne biznesy są prowadzone w domu i on jest wykorzystywany po prostu tak dwutorowo. Z jednej strony po to, żeby robić biznes, a po to, żeby mieszkać. No. I trochę oszczędzają też na miejscu, gdzie się prowadzi firmę. Dotarliśmy wreszcie do Mae Son, najbardziej tajemniczego kompleksu świątyń hinduistycznych w Wietnamie, który czasem jest porównywany do Angkor Wat. To jeden z takich budynków. Ja w Angkor Wat byłem i on robi bardzo duże wrażenie. Jest gigantyczny. To miejsce jest mniejsze, ale może ja już nie będę gadał. Obejrzyjmy to razem. Ta część, w której w tej chwili jesteśmy, zdecydowanie bardziej przypomina Angkor Wat, bo jak zauważyliśmy w Mae Son, są też takie części, które zostały odbudowane świeżą, nową cegłą. Mi się to akurat średnio podoba. Oczywiście widać różnicę między starymi elementami a nowymi. A tu jest ta stara, taka naprawdę stara. Ona jest chyba jeszcze przed renowacją. No i wygląda kosmicznie. Świątynie poświęcone kultowi boga Shiva powstały między IV a XIV wiekiem. Zbudował je król Champa. Mae Son znajduje się w pobliżu wioski Dui Phu, 69 km na południowy zachód od Da Nang. W Mae Son żegnamy się z naszą podróżą po środkowym Wietnamie i zapraszamy na kolejny odcinek z delty Mekongu.